Yes, I'm Matt Daniels z USA, and that's about all the Polish I know except for proszę duże piwo. Sorry. To jest niestety cała moja znajomość języka polskiego. Jeszcze umiem powiedzieć poproszę duże piwo, ale niestety bardzo przyszłam. As it says up here, I am a physics teacher at Elyria High School in the United States. And what I want to talk to you today about is give you a teacher's perspective on how to collect data and how to analyze data. Nazywam się Matt Daniels, jak mogą Państwo zauważyć na slajdzie, jestem nauczycielem fizyki, pracuję w Stanach Zjednoczonych w szkole średniej, nazywa się Elyria High School. Będę dzisiaj starał się przybliżyć Państwu troszkę kwestię wykorzystywania i zbierania danych, które możemy wykorzystać w swojej pracy. Ohio mandates lots and lots of data collection, and it becomes very tedious. And I want to make sure that everyone can understand how easy it is to actually analyze data for student growth. Zatem zgodnie z wymaganiami stanu, w którym pracuję, stanu Ohio, jesteśmy zobligowani do tego, żeby dane zbierać, żeby je analizować. Może się to wydawać ciężka praca, natomiast ja będę starał się Państwu pokazać, że może to być proste i bardzo użyteczne zarazem. First off, a little bit about my school, my district. Located in Ohio, about 2,200 students. It is an urban school as far as the United States is concerned, which means 66% of my students are qualified for free reduced lunch. So they don't pay for their meals for both breakfast and lunch at school. 44% of my students are minority. And then the nice part about this is that we have a graduation rate of 90%. Kilka słów o szkole, w której pracuję. Jak już wspomniałem, jest to szkoła, która położona jest w stanie Ohio w USA. Mamy około 2200 uczniów, jest to szkoła miejska, szkoła publiczna. 66% uczniów to są uczniowie, którzy otrzymują posiłki w szkole, a więc zarówno śniadania, jak i obiady są im w szkole zapewniane. 44% uczniów to uczniowie pochodzący z mniejszości, natomiast to, co jest bardzo pozytywne, to to, że 90% wszystkich uczniów uzyskuje dyplom ukończenia szkoły z powodzeniem. In the United States, 90% graduation rate for a urban, impoverished school is really high. The norm is about 60% graduation rate. So we are doing a lot at Elyria High School to get all the students graduated. Należy przy tym zaznaczyć, że w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o szkoły takie jak moja, więc szkoły, które znajdują się w miastach, często na obszarach czy w rejonach, które są dość ubogie, można powiedzieć, ten odsetek 90% to jest naprawdę doskonały wynik, ponieważ średnia to jest 60%, a zatem wypuszczamy bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o Picture of my high school. So a very new building, but I figured I would show you what my school looks like. A zatem zdjęcie, tak wygląda właśnie szkoła, w której pracuję, nowy budynek, jakbyście Państwo mogli sobie wyobrazić, jak wygląda miejsce, w którym pracuję. The Ohio Department of Education gives schools grades. A is the best, and in 2014 we received an A from the state of Ohio based on our standardized testing scores, our graduation rate, our attendance rates, and such. W Stanach Zjednoczonych Stany dają szkołom oceny, więc oceniają wyniki szkół, jeżeli chodzi m.in. o to, jak uczniowie radzą sobie z nauką, jeżeli chodzi o to, czy uczniowie uczęszczają na zajęcia, jakie mają wyniki na egzaminach końcowych. I tak właśnie w 2014 roku od władz stanowych otrzymaliśmy ocenę A, czyli najwyższą ocenę, jeżeli chodzi o wyniki pracy w naszej placówce. And I just wanted to share with you a picture of my classroom. So this is one of my classes, and they're one of my top performing classes. Tutaj zdjęcie mojej klasy, ten zespół, ta grupa uczniów, w zasadzie ta grupa, która ma świetne, z najlepszych wyników. So the first thing that we have to do every single year that the Ohio Department of Education mandates is that we give a pre-test to all of our students. It is called the Student Growth Measure Test, and it just is used as pre-test and post-test to see how much students actually learn throughout the course of the year.
They take it the very first day of school, and they take it again on March 26th. So my students just took it before I left for Poland. Zgodnie z wymaganiami Departamentu Edukacji Stanowego, czyli konkretnie stanu Ohio, jesteśmy zobligowani do tego, aby przeprowadzać takie krótkie egzaminy, krótkie testy dla uczniów, zarówno przed rozpoczęciem procesu nauczania w danym roku, jak i po jego zakończeniu. Jest to tak właśnie tak zwany test postępów ucznia. Pierwszy taki test, pierwszy sprawdzian ma miejsce pierwszego dnia, kiedy zaraz rozpoczynają się zajęcia, drugi 26 marca, więc moi uczniowie pisali ten egzamin w zasadzie tuż przed moim wyjazdem do Polski. To keep things in line, we make sure we give the exact same test before and after. So the pre-test is the exact same test, word for word, as the post-test, and it happens to be a 40 question multiple choice test. Ten egzamin zarówno pierwszego dnia, jak i właśnie 26 marca jest identyczny, słowo w słowo, ten sam test. Jest to test wielokrotnego wyboru, który składa się z 40 pytań. Now, we as a department, as physics teachers at my high school, we actually create the test. So, which will lead to some issues that I will talk later on in the presentation. But we are in charge. We have full control of what's on the test. We chose 40 questions multiple choice. It could be short answer, essay, true or false questions. Więc my, nauczyciele fizyki, sami tworzymy, sami przygotowujemy ten test. Akurat zdecydowaliśmy się na formułę testu wyboru i na 40 pytań, natomiast oczywiście to może być innego rodzaju test, na przykład prośba o napisanie krótkiego wypracowania, jakiejś wypowiedzi, czy udzielenie dwuzdaniowych, powiedzmy, czy jednozdaniowych odpowiedzi. And here is just some questions, some example questions for you, what my test looks like. You can see it's multiple choice, and then there's some pictures to help identify some physics concepts. A zatem przykład, jak mogą wyglądać pytania, które zadajemy podczas takiego testu. Widzimy pytania, test wyboru, a także takie właśnie pytania oparte na schematach, które mają obrazować pewne fizyczne pojęcia czy zagadnienia. A lot of the questions in the test are not mathematical. Most of the questions that we chose in our test are about misunderstandings of physics. Więc tutaj nie skupiamy się tak bardzo na kwestiach, powiedzmy, obliczeniowych czy matematycznych. To nie są de facto zadania do rozwiązania. Bardziej skupiamy się na tym, aby zrozumieć, czy uczeń zna jakieś pojęcie, czy rozumie, o co tak naprawdę go pytamy. And then here is just two more example questions of what is going to be seen on the test. I jeszcze dwa dodatkowe przykładowe pytania, które mogłyby się pojawić na takim teście postępów uczniów. Now for the important part. Once the tests are graded, we meet as a department. So there are 3 physics teachers at Elyria High School. We meet in something called our teacher-based team. This is state mandated that we have a teacher-based team. And what we do is we actually meet before or after school on our own time and look at the results to help figure out what students know and what they don't know. Co się dzieje? Kiedy już uczniowie zakończą pisanie testu, my, nauczyciele fizyki w naszej szkole, spotykamy się po ocenie tychże sprawdzianów. Spotykamy się w takim zespole nauczycielskim. Zorganizowanie takiego zespołu jest wymagane przez stan, przez władze stanowe. Takie spotkania odbywają się po zajęciach, a więc robimy to tak naprawdę w wolnym czasie. Jest nas, tak jak powiedziałem, trójka. I właśnie podczas tego naszego spotkania rozmawiamy o tym, co uczniowie rozumieją, czego nie rozumieją, jakie są problemy. We just don't meet at the very beginning of the year. We meet many times throughout the school year. After each unit test that we're done with, we come together, we sit down, and we talk. Hey, this is what students knew well, and maybe these are some concepts that they actually didn't master too well. And think about, hey, what do we need to do to go back to make sure students master these concepts before we go? Spotykamy się nie tylko przy okazji tego pierwszego testu postępów ucznia, nie tylko na początku roku, ale w zasadzie tych spotkań jest cały szereg. One są organizowane na przykład po każdym jednostkowym sprawdzianie z jakiejś większej partii materiału. Omawiamy sobie wyniki, zastanawiamy się nad tym, co uczniowie zrozumieli dobrze, gdzie mogą być problemy, do czego ewentualnie należałoby wrócić. This is the form that we have to fill out at every single meeting that we do. It's called the teacher-based team form, and I actually have a copy of this for you guys, and I'll talk more about that later on. But we look at our results,
We compare between teacher and teacher, lots of collaboration, and then we fill out this form. Tutaj widzimy formularz, który wypełniamy po tym spotkaniu zespołu nauczycielskiego. Mam nawet kopię tego formularza, oczywiście chętnie Państwu udostępnię, bo może Państwo zapoznać z tym, jak to wygląda. W każdym razie wypełniamy taki formularz, rozmawiamy, porównujemy wyniki, tak aby jak najlepiej kontynuować pracę. Bardzo duży nacisk tutaj położony jest na współpracę pomiędzy nauczycielami i zespołem. In my opinion, this right here is probably the most important column of the whole form. It's what are the teachers going to do differently to improve scores? All too often, you get stuck saying, oh, the students aren't learning, they're not putting forth the effort. And that may be true, but most of the time it's what can we as teachers do to actually address those students and help them actually reach their goals and be masters of the concept. Myślę, że ta kolumna konkretnie, którą widzimy po prawej stronie, to jest ta najważniejsza kolumna w tym formularzu, ponieważ ona skupia się na tym, co mogą zrobić nauczyciele, aby uczniom pomóc. Bardzo często jest tak, że mówimy sobie, no coś tu nie gra, ale to na pewno uczniowie się nie uczą, na pewno nie wkładają wysiłków w tę pracę, która przed nimi, ale tutaj my skupiamy się na tym, w jaki sposób nauczyciel może uczniowi pomóc osiągnąć założone cele i w jaki sposób wspólnie mogą dojść tam, gdzie chcą. So we fill this form out after every single time. This form then gets turned into another building team, which then goes to a different team, which then gets reported to the state. So there are a lot of teams that look at my data to see how I'm doing as a teacher and how my students are growing. A więc tak właśnie wygląda formularz, który uzupełnia go nasz zespół, potem jest on jeszcze poddawany ocenie kolejnego zespołu, następnie przekazywany jest władzom stanowym, a zatem jest cały szereg osób i zespołów, które patrzą, przyglądają się i analizują dane dotyczące moich wyników i mojej pracy z uczniami. What we're looking for is we want to know what students know. What do they actually know before they get to my class? What do they learn in previous classes? This way, what we can do is if I notice that all of my students are great at one concept, then I know I can spend a lot less time on that concept that they know, and then devote a lot of my time to issues, concepts that they don't have fully understanding. Przeprowadzenie takiego testu początkowego jest o tyle ważne, że dzięki temu mogę doskonale zrozumieć, co moi uczniowie już wiedzą, czego nauczyli się na przykład podczas wcześniejszych zajęć, a zatem jeżeli na podstawie takich testów widzę, że na przykład jakieś zagadnienie jest uczniom dobrze znane, to wtedy wiem, że mogę mniej czasu poświęcić na jego omawianie, a na przykład skupić się bardziej na kwestiach, które mogą być dla moich uczniów nowe. So one example is this year we found out that our students are horrible at graphing and interpreting graphs. That's a major part of physics. So what we were able to do is see, before we did any lesson plans whatsoever, we were able to determine, hey, they do not know how to graph. So going back to what can the adults do differently, what do we need to do to make sure that they can get through physics and understand how to graph and how to read a graph. W tym roku okazało się na przykład, że nasi uczniowie mogą mieć problem z odczytywaniem i tworzeniem wykresów. To była dla nas bardzo ważna informacja i właśnie wracając do tego naszego formularza i do tego, co nauczyciele mogą zrobić inaczej, właśnie kiedy otrzymaliśmy tę informację, zaczęliśmy się zastanawiać, zanim jeszcze opracowywaliśmy plany poszczególnych zajęć, zastanowiliśmy się nad tym, w jaki sposób pomóc uczniom zrozumieć i dobrze interpretować wykresy, które są niezwykle ważnym elementem nauczania fizyki w szkole. This is an example of one of my class's results. This would go on for 40 questions of all the responses that they put for those answers, those questions, their answers. Yellow means they got it wrong. White means they got it correct. And then it goes and gives us their percentage out of 40 and how many questions out of 40 that they got right when they took it at the very beginning of the school year. Tutaj mamy przykładową kartę danych, które zebraliśmy po tym właśnie wstępnym teście, czy wstępnym sprawdzianie. Tutaj oczywiście jest to tylko fragment, bo powinno to być w sumie 40 pytań, wszystkie, które zostały ujęte w teście. Widzimy nazwiska, widzimy na ile pytań spośród 40 uczniowie odpowiedzieli poprawnie, widzimy jaki to jest odsetek. Na żółto zaznaczone są pytania, na które uczniowie udzielili złej odpowiedzi błędnej, na biało to są odpowiedzi poprawne. Now, some of these scores are low. A 5%, 2 questions right out of 40
this is before they took my class. They shouldn't know very much, but it's nice to see what they do know and what they don't know. One of the hardest parts about teaching physics is misconceptions. A lot of students think they know everything about physics, but 90% of the time they're wrong with those ideas. This allows me to see, hey, this is what they're thinking, but they're thinking incorrect. Widzimy w niektórych przypadkach dość kiepskie rezultaty, można powiedzieć. Popatrzmy na przykład tutaj, w jednym przypadku mamy 5%, 2 poprawne odpowiedzi na 40 pytań. No ale oczywiście pamiętajmy, że jest to test, który był przeprowadzony przed jeszcze rozpoczęciem kursu, przed rozpoczęciem zajęć, więc sprawdzamy to, co uczniowie wiedzieli wcześniej. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ dzięki temu widzimy też, czy ewentualnie uczniowie nie mają jakichś błędnych przekonań, ponieważ bardzo często w fizyce zdarza się tak, że uczeń może sobie wyobrazić, że ja już przecież o tym wiem wszystko, to zagadnienie jest mi absolutnie znajome, a potem nagle dzięki takim sprawdzianom okazuje się, że być może to przekonanie jest błędne, my o tym wiemy i możemy to naprawić. After that, we can then look at different categories. This is the sub-test results. This tells me what concepts they understand and what concepts they don't understand. This is what I use the most to help my students figure out, hey, they know this topic very well, or they don't know this topic very well. As you can see right here, kinematics, they don't know how to do, which means that I will go ahead and take more time explaining this unit right here than I would other ones. This one, you can see a lot of students got 2, 3, or 4 questions right. Not masters, but they are on the right track to understanding this. I can spend less time right here and more time right here. Tutaj mamy dane dotyczące wyników cząstkowych. To też jest bardzo interesujące przedstawienie tych danych, ponieważ dzięki temu wiem, które konkretnie zagadnienia są dla uczniów znane, które rozumieją, których nie rozumieją. I widzimy, że w niektórych przypadkach te wyniki są bardzo dobre. Widzimy 2 do 4 poprawnych odpowiedzi. Natomiast tutaj popatrzmy na kinematykę. Widzimy, że odpowiedzi w większości są błędne, a zatem powinniśmy się skupić właśnie na tym temacie, ponieważ on jest dla uczniów trudniejszy. We can also go into item analysis, looking at question by question, seeing what questions were commonly missed, which ones were commonly correct, to help address those misconceptions. Możemy także oczywiście przyjrzeć się wynikom dotyczącym odpowiedzi na poszczególne pytania. Możemy pytanie po pytaniu zobaczyć, jakie były wyniki uczniów, które pytania były dla nich prostsze, które trudniejsze. This is an example of what the item analysis looks like. So not only do I see the student score on the first slide, on the subtest results I can see what content they actually understand. And over here I can see which questions they got right, question by question. I can see that nobody got this question right, whereas 85% of them got question 1 right. Kolejna tabela, przepraszam, z danymi dotyczącymi danych opisujących konkretne pytania, a więc na pierwszym slajdzie widzieliśmy dane z wyników ogólnych testu, potem widzieliśmy dane w podziale na poszczególne zagadnienia. Tu mamy dane dotyczące poszczególnych pytań, na przykład widzimy, że są pytania, na które nikt nie udzielił poprawnej odpowiedzi, a są takie pytania, na które 85% moich uczniów poprawną odpowiedź znało. Once we've seen all of that data, which is a lot, we then go back to that form and we look at what we can do as teachers. We look at different unit tests to figure out, hey, you taught it this way, your kids did great. I taught this way, my kids didn't do too well. What did you do to help your kids, your students understand this concept? And we work together a lot to figure out what we can do to have all our students succeed. Oczywiście, mówimy tutaj o dość sporym wolumenie danych, jest to mnóstwo danych, które mamy wgląd. Bardzo ważne jest także, żeby takie spotkania nauczycieli organizować po sprawdzianach dotyczących jakichś większych partii materiałów. Wtedy, jeżeli wypełnimy ten formularz nauczyciela, który widzieliśmy wcześniej, możemy na jego podstawie potem porozmawiać z kolegami, nauczycielami i na przykład zapytać, jak Ty przekazałeś tę partię materiału, że Twoi uczniowie mają tak doskonałe wyniki, a moi niestety sobie z czymś nie poradzili. Z jakich metod Ty korzystałeś i w jaki sposób możemy współpracując poprawić wyniki wszystkich uczniów w naszej szkole. And this is just an example of my comparisons with the other teacher. On
forces in motion test. We can see how many questions there were, the number of students, and then the average and median scores of our students. Seeing that, hey, I taught this way, might be a good idea if we all work together and figure out how to make sure we all teach our students the same way. Lots of teacher collaboration goes on at our school. We're always talking to each other, always working together to help each other out. Kolejna tabela, także na podstawie tych danych, które zebraliśmy podczas naszych sprawdzianów, możemy porównać wyniki poszczególnych nauczycieli i na tej podstawie właśnie raz jeszcze stwierdzić, ty uczysz w ten sposób, masz takie wyniki, ja uczę inaczej, mam inne wyniki. W jaki sposób możemy usiąść razem, porozmawiać i uzyskać lepsze wyniki w przypadku wszystkich zespołów. It's a lot of work to do all this. Grading the tests, making the tests, talking on a regular basis about how our students perform. But the nice thing is there's 3 of us in my building and we can all work together. It makes our individual task a lot less. So working together really helps us out a lot. Oczywiście to mówimy tutaj o tym, że przed nami ciężka praca, musimy rzeczywiście wiele zrobić. Takie regularne spotkania, cały czas dyskusje, wymiana informacji, wymiana tych danych, które zbieramy. Natomiast pamiętajmy, że jest nas trójka nauczycieli, a zatem możemy dobrze współpracować. Pracujemy w grupie i przez to także czas, który każdy z nas poświęca na usprawnienie procesu nauczania, jest po prostu krótszy, dzięki współpracy zespołowej. What our district says is that 70% of all my students have to at least grow 30%. So from the first test, the pre-test, to the post-test, we were looking for 70% of my students to have shown 30% growth. Zgodnie z wymaganiami oficjalnymi 70% naszych uczniów musi poprawić swoje wyniki o przynajmniej 30%. Więc mówimy tutaj o okresie od pierwszego sprawdzianu do tego kolejnego sprawdzianu postępów ucznia. Takie jest po prostu wymaganie, staramy się go spełnić. Me as a teacher personally, I don't care about their grade in class. I'm not looking for that A student, that student who does everything. I'm looking for the student who has the most growth. And it may not be the person who has an A, maybe the person who has a C. I'm looking through all this data to see how my students actually are growing. That A student, they probably knew a good chunk of stuff before they came in there. They didn't grow too much. That C student, who probably started off with a very low grade at the pre-test, learned a lot in the class this year. I focus on how much do the students actually grow. I try to stay away from actually looking at their grades. We have to, obviously, but I try to really focus on how much are the students actually growing. Mnie jako nauczyciela nie tyle interesują oceny, które uzyskują moi uczniowie. Oczywiście one są ważne i są wymagane, musimy o nich pamiętać. Natomiast jako nauczyciela mnie nie interesują oceny, a więc nie tyle przejmuję się uczniami, którzy mieli 4, a teraz mogą mieć 5. Oczywiście oni są także ważni, natomiast to, na czym ja się skupiam, to są postępy. A więc na przykład chcę, aby ten uczeń, który na początku, w pierwszym teście uzyskał powiedzmy jakąś 3, ale potem zrobił niesamowite postępy i na końcu, podczas kolejnego testu, miał 5. To jest to, co jest dla mnie najważniejsze, ponieważ wiemy, że ci, którzy mieli 5 już wcześniej, no cóż, oni są ważni, natomiast oni na pewno wiele już wiedzieli wcześniej. Natomiast ci, którzy na początku mieli troszkę słabsze wyniki, potem mają doskonałe wyniki, to oznacza, że dzięki naszym zajęciom uczynili ogromne postępy. More data. This is actually comparing their pre versus post-test scores. As I told you a second ago, I don't care about grades. I like this column right here, right? Showing me how much they actually grew. Once again, the district says that they need to grow 30%. And we can see that all the ones that are marked in green, every single one of those students grew 30%. They didn't all get A's. There are some C's up there, and that's okay. But to see all this green and only one student who didn't meet their growth really shows that my students are learning. I understand that not every student can be an A student. I wish they could. I'm willing to do anything to make them an A student, but to see this growth means that yes, I am getting through them, I am making connections, and they are learning. Jeszcze troszkę danych. Tutaj mamy akurat porównanie wyników z tego pierwszego testu i z kolejnego testu postępów uczniów.
I ta kolumna, która do mnie najbardziej przemawia, którą ja zawsze, która jest dla mnie najważniejsza, to jest ta zielona kolumna, która pokazuje nam postępy, które nasi uczniowie rzeczywiście osiągnęli w tym okresie. I widzimy, że mamy tutaj bardzo dobre wyniki. W zasadzie, tak jak wspominaliśmy, te oficjalne założenia mówią o tym, że 70% uczniów ma osiągnąć 30% poprawę wyników. Widzimy, że postępy są bardzo duże. Oczywiście tu są też uczniowie, którzy otrzymali trójkę. Natomiast widzimy o jaki stopień, jak bardzo oni się w tym krótkim okresie poprawili. Widzimy, że tylko jedna osoba tak naprawdę nie sprostała temu wymaganiu 30% wzrostu. Ja oczywiście chciałabym, żeby wszyscy uczniowie mieli piątki. Nie zawsze jest to możliwe, natomiast to, co jest dla mnie najważniejsze, to to, że oni rzeczywiście się uczą, ja do nich trafiam, potrafimy się zrozumieć i to przynosi efekt. Before I continue further and going into different forms of how I actually measure student growth, because I don't want to be all testing, that's boring. Do you have any questions before I move on about what I do with the actual tests, before I talk about other ways that I gauge my student growth with data? Zanim przejdziemy do kolejnego zagadnienia, czyli oczywiście nie chcę, żeby to była mowa tylko o egzaminach, nie chcę też przeprowadzać tego testu, klasówek, ponieważ to by było nudne. Będę mówić też o tym, w jaki inny sposób można mierzyć postępy uczniów. Natomiast zanim do tego przejdę, to chciałabym zapytać, czy są jeszcze jakieś pytania w tym momencie z Państwa strony do tego, o czym mówiliśmy. Jeżeli ktoś ma pytania, proszę bardzo. Ja chciałam spytać, czy ten sposób analizy, czy ten sposób mierzenia jakości, mierzenia umiejętności uczniów jest charakterystyczny tylko dla danego przedmiotu, dla fizyki, czy wszyscy w tej szkole taki sposób analizy, taki sposób pomiaru umiejętności uczniów stosują? Every subject. Przez wszystkie przedmioty, tak. It's tough, but the first week of school, every single subject, every single class they're in, from art to gym to music, physics, math, English, everything, they are taking this test. It's a little taxing on the students, and I'll talk more about that towards the end, but the benefit for me of losing one day of instruction at the beginning of the year really helps me out to understand what they do now. A więc tak, to dotyczy wszystkich przedmiotów. Pierwszy tydzień zajęć to jest po prostu taki tydzień, który w dużej mierze jest przeznaczony właśnie na to. To może być trochę trudne dla uczniów, ponieważ oczywiście na każdych zajęciach z każdego przedmiotu są przeprowadzane takie egzaminy. Czy to są przedmioty humanistyczne, język angielski, wychowanie fizyczne. Przeprowadzamy te testy. Powiem, dlaczego to może być trudne dla uczniów, natomiast dla mnie oczywiście korzyść jest ogromna, ponieważ zyskuję ogromną wiedzę na temat tego, co uczniowie rozumieją, co wiedzą. To ja poczekam. Bo tam Pani miała jeszcze, tak? To ja poczekam. Chciałam zapytać o te testy, które są przeprowadzane na początku. Czy dobrze zrozumiałam, ze wszystkich przedmiotów zawsze jest ten sam test na początku i ten sam test na końcu? Rozumiem, że on może przyjąć różną formułę, tak? Tu z fizyki mamy 40 pytań, z historii może to być zupełnie coś innego, ale czy to jest tak zawsze na każdym przedmiocie, że jest ten sam test na początku i na końcu? Is exactly the same test used for every subject at the beginning and then maybe short. Tak, to jest dokładnie ten sam test. By using the same test before and after, it really gives us a direct comparison from before to after. There's so much time in between when they take it the first time and the second time that our hope is that those questions will be forgotten a little bit. We're looking more for concepts. Questions are the same. It gives us a nice comparison, but we're hoping that they don't memorize the test that first time. Oczywiście to jest dokładnie identyczny egzamin, identyczny test na początku i później, właśnie w tym okresie, który nam wyznaczony był. No i jest taka nadzieja, że uczniowie nie będą pamiętać tych pytań. One są dokładnie identyczne, natomiast tutaj no mija jednak trochę czasu. Jest to dość długi okres, więc mamy nadzieję, że uczniowie właśnie bardziej koncentrują się na jakichś zagadnieniach, a nie konkretnie na zapamiętywaniu jakich wyników. Czy ten test zawiera treści, te, które były do tej pory realizowane, czy te, które mają być planowane na ten rok? Is the test about the things you're going to teach them that year, or is it about the things that were taught the year before All they hear of that year. It's teaching everything that they're going to learn. This way they know what I as a teacher have taught them, not necessarily what past teachers have taught them, but when they do the post-test,
It's what I physically have taught them as their teacher. To dotyczy zagadnień, które będą poruszane, więc tutaj nie koncentruję się na tym, co inni nauczyciele na przykład omawiali, ale w ten sposób, kiedy także ten test przejdą po zakończeniu tego okresu, tego 26 marca, uczniowie sami też będą wiedzieć, czego się nauczyli ode mnie konkretnie. Mogę jeszcze mieć dwa pytania, one są ze sobą powiązane. Dobrze. Jedno pytanie dotyczy tego, tak, kto jest autorem tych testów, tak? Kto opracowuje te testy? Czy to są autorskie, tak? Ja też nie zauważyłam. To są wasze własne autorskie, to nie są standaryzowane, tak? Aha. A co jest punktem wyjścia do tych testów? Czy to jest jakaś podstawa programowa? Nie wiem. Jest kierunki, bo nie wiem jak to wygląda u nich. Jakieś treści, które są napisane. We have a curriculum map that the state of Ohio tells us you have to cover all of these topics. So we are told that we have to cover from this all the way to this. That's what the test is based off of. A zatem tak, jest właśnie taka podstawa, jest to podstawa oficjalna, którą nam narzuca stan Ohio, po prostu mówi nam te zagadnienia, od tego punktu do tego muszą być omówione. It's a lot of state mandated stuff. We have to do it, all right? And the way I look at it is, if I'm told to do this by the state, I might as well take advantage as much as I can and get as much benefit about my students that I can. Tak, to są wiele z tych rzeczy, są rzeczy, które są narzucone przez stan, a ja po prostu stwierdzam, że skoro i tak muszę to zrobić, to postaram się to jak najlepiej wykorzystać i jak najwięcej dowiedzieć się od moich uczniów. Mam takie pytanie, bo z kolei, skoro w tej szkole kolejne roczniki przechodzą nie takie same, ale te dwa testy takie same, znaczy nie istnieje ryzyko, że uczniowie uczą się pod test, na przykład zrobią sobie zdjęcie na wejściu, a później tylko się tego nauczą. So because every year we're doing different tests with the ones that are here. So maybe there's some students that are going to take a photo and then just like We are very, 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 very strict on test security with this test. Everything is off their desk, their photos or their phones or in their pockets or in their purses turned off, and we are walking around continuously doing the best that we can to make sure that they are not trying to cheat whatsoever. Now, with that being said, after this year, we realized that we want to change the whole thing. So next year, we're not going to change the whole test. There's probably about 5 or 6 questions that we know we do not like, and we're going to change the questions next year. So there is going to be a little bit of change. With any standardized test, any test like this, you run the risk of students cheating, and we just do our best to make sure it does not occur. And walking around, watching them, and they know that if they have their phone out during a test, they get a 0. That's their punishment. And my students have been really, really good with making sure that that phone is put away and they can't see it. Jeżeli o to chodzi, to jesteśmy tutaj bardzo surowi, więc jest bezwzględna zasada. Uczniowie podczas wypełniania tego testu nie mogą mieć niczego na biurku, telefony komórkowe schowane gdzieś w plecaku i tego absolutnie ściśle przestrzegamy. Cały czas jesteśmy na sali, cały czas sprawdzamy, chodzimy wokół ławek, sprawdzamy, czy uczniowie rzeczywiście nie ściągają. Uczniowie także o tym doskonale wiedzą, że jeżeli się przyłapie kogoś na ściąganiu, to oczywiście otrzymuje 0 punktów, więc tego bardzo, bardzo ściśle przestrzegamy. Natomiast zdecydowaliśmy się na pewną zmianę, ponieważ okazuje się, że tam w tym teście jest jakieś 5-6 pytań, z których nie do końca jesteśmy zadowoleni, więc one będą zmienione, a więc pewne zmiany czasami są w tych testach oczywiście wprowadzone w zależności od potrzeb. A jak często są testy modyfikowane? Bo rozumiem, że ten test jest powtarzany, tak? Teraz widzę, że kilka pytań jest nieodpowiedzi. Ale jak długo już na tym teście pracują? How long have you been using this test for? How often do you modify it? Because you said to think about the writing questions. How often do you modify such tests? This is our second year for actually doing the state test. That's mandated by the state. But I've been doing similar tests since I started teaching 11 years ago. A więc w zasadzie te testy przeprowadzane w ramach tego, co narzuca nam stan, władze stanowe, to jest dopiero drugi rok. Robimy to z naszego obowiązku, który wynika z przepisów. Natomiast ja sam wcześniej także przeprowadzałem podobne testy, w zasadzie odkąd zacząłem pracę, że 11 lat temu. Chciałam zapytać o tych uczniów, którzy spełniają kryteria i w zasadzie nie mają nie chcą rozwijać, bo rozumiem, że dążenie do tego, żeby były lepsze wyniki jest
bardzo ważne i dotyczy większości uczniów. A co się dzieje z tymi uczniami, którzy mają wysokie wyniki? Już na tym wstępie. Tak, więc po prostu jakby nie ma możliwości, żeby te 30% wyrzucić, bo już spełniają kryterium. What about the students that already achieve high results already at the first test? Who can actually meet the standard or the required 30% increase in results? I teach regular physics. The students that get really, really high scores, which does not happen in my class, but it has happened in other classes, they will move up to the honors level. In English, what they've done, and I don't know personally from actually seeing it, but what I've heard is a student that got 100% on the pre-test in the spring, or the fall tubing, they ended up having to do they were given a project to do instead. So they showed mastery the concept, they still had to get their English credit, so they were given a different alternative assignment. You got 100%, you know what's on the test, great for you, you still have to be in a class. Let's work on an actual independent study kind of project for that student, that individual who actually excelled in that content area. A zatem w moim przypadku akurat tak rzadko się zdarza, natomiast ponieważ ja, cóż, tak wygląda, że moi uczniowie nie osiągają takich wyników jak na przykład 100%. W jednej z innych klas akurat tak się okazało w jednym przypadku, że jeden uczeń na tym wstępnym teście miał 100%. Był to konkretnie test z angielskiego. I to, co wtedy tam zaproponowano, to oczywiście nie mogliśmy zwolnić tego ucznia z angielskiego, natomiast zaproponowaliśmy mu dodatkowe zadania, więc na przykład został opracowany taki projekt, który został przydzielony temu uczniowi. W ten sposób uczeń mógł się rozwijać, zdobywać dodatkową wiedzę, ale oczywiście już troszkę na wyższym poziomie niż reszta. Any other questions? Ile godzin tygodniowo pracują nauczyciele fizyki i ile godzin fizyki ma uczniów? How many hours per week do you work as a physics teacher and how many classes per week do students have physics? They are in class 5 days a week for 45 minutes a week for 45 minutes. 5 times a week. And my personal day is from 7:40 a.m. to 3 o'clock p.m. So, We have 5 classes or 5 hours of physics. Czyli jest 5 godzin lekcyjnych, 45-minutowych, tutaj z fizyki tygodniowo, a ja sama pracuję od 7:45 do 15:00. To u nas na poziomie gimnazjum w ciągu 2 godziny w tygodniu to nagrywają. Gimnazjum. So in middle school, they get 2 classes, 2 times 45 minutes of physics per week. Or even even sometimes 1 class. so these are age level would be 17, 18 years old. In my class. 17-18 lat to jest ta grupa wieku, pomiaru. Ile trwa nauka fizyki? How many years of physics do they usually get total during their secondary education? Secondary education, they would have about a year and a half. Jeżeli chodzi o... To jest 1,5 roku w szkole średniej. Czyli 3 semestry. 3 semesters. Yes. Now that is broken In up. secondary school. Yes, that is broken up from when they get a half semester when they are 15, and they get, I'm sorry, 1 semester when they're 15, and then 2 semesters when they're 17. Czyli to jest tak, że w wieku mniej więcej 15 lat mają 1 semestr, potem w wieku 17-18 lat właśnie mają dodatkowy rok. More questions? Czy jeszcze jakieś pytania? A inne przedmioty, mógłby Pan powiedzieć? What about other subjects? Every subject of it. W zasadzie tak wygląda nauczanie we wszystkich przedmiotach. State mandates that every class, whether it's music or gym, they have to show growth. Więc zgodnie z wymaganiami stanowymi takie postępy też sprawdza się w przypadku wszystkich innych zajęć, wszystkich innych przedmiotów, czy to jest muzyka, czy to jest wychowanie fizyczne. Ten sam model. A czy klasy How many students per class do you have? 24 is the state maximum for science. 24 to jest maksymalna liczba uczniów zgodnie z przepisami stanowymi.
With it being a lab course, safety is an issue. They keep the numbers small. Other classes are maximum about 35. So between 30 and 35 is the normal for other subjects, but all science classes, you can't have more than 25. A więc to jest te 24-25 osób, to jest liczba uczniów podczas zajęć praktycznych, czyli takich na przykład jak fizyka, gdzie na przykład są wymagane zajęcia w laboratorium. Ze względów na przykład bezpieczeństwa to zostało tak ograniczone. W przypadku innych zajęć, które mają bardziej formułę wykładową, no to może to być 30-35. Są jeszcze jakieś pytania? So with this right here, I don't know how the students are performing or understanding the material until the very end. So what I have here is just other ways that I collect data with my students, short little things to get a real quick gauge on, yes, the students understand the lesson, or no, I gotta go back tomorrow and really address it. So these are a couple ways that I, in the middle of a unit, will, I don't want to say the word quiz, but gauge my students on what they are understanding or not. Zatem oczywiście to, o czym mówiliśmy, to są bardzo cenne metody, natomiast w tym przypadku ja nie wiem do końca, do chwili przeprowadzenia tego ostatecznego testu w marcu, jak wyglądają postępy moich uczniów. A więc mam też kilka takich sposobów, które stosuję na bieżąco, to są takie krótkie, szybkie sposoby, z których mogę korzystać, żeby na przykład zobaczyć, czy uczniowie zrozumieli zagadnienie omawiane na danej lekcji, czy zrozumieli jakieś konkretne zagadnienie. Nie chcę tego nazwać kartkówkami, można powiedzieć, że jest to coś podobnego do kartkówek, natomiast są to po prostu takie szybkie sposoby na sprawdzenie bieżącej wiedzy. So this is my example of an exit slip. One question, there's 2 minutes left in class. You don't leave until you actually hand this in. And I can grade them in a matter of minutes. And I know right away that yes, all my students are grasping the concept, or no, they don't. So this is one method that I use to really quickly gauge students. Do they understand the idea, the main goal of that lesson? Jednym z takich sposobów są tak zwane wyjściówki, czyli takie krótkie kartkówki, można powiedzieć, które rozdaję uczniom zanim wyjdą na przerwę. Powiedzmy, zostało nam 2 minuty czasu, czy zostały nam 2 minuty do końca lekcji. Jedno pytanie, bardzo szybko to przebiega. Uczniowie dopiero wiedzą, że mogą być na przerwę kiedy oddadzą nam taką kartkówkę. Poprawiam to, poprawianie to jest kwestia kilku minut. Dzięki temu uzyskuję także bardzo dużą wiedzę, czy na przykład udało mi się przekazać treści, które miałem zaplanowane na daną lekcję. This is one example that I gave my students, and I realized quickly that they really did understand it. So when I gave this exact question to my students the last 2 or 3 minutes of class, and they turned them in before they left, I was able to gauge, okay, I can move on to the next concept because they really got how to understand this, how to actually solve this question. Tu mamy przykład takiej właśnie wyjściówki. Pytanie rozdaję uczniom na 2-3 minuty przed przerwą i natychmiast wiem, że akurat to zagadnienie znają świetnie, mogę przechodzić dalej bez problemu, nie trzeba do niczego wracać, niczego powtarzać. Another way is I tell them it's a pop quiz, a surprise quiz. Sometimes I grade them, but most of the time I don't grade them. I actually let them see the test in front as I'm actually telling them the correct answer. This way they know right away, oh hey, I thought I knew the answer to question 1, I was really confident on it, and now I realize that it's not that question, and it allows them to see right away that, oh hey, I thought I knew this was right, and now I realize, maybe I actually don't know the correct answer. So most of the time I don't grade them. Feel like the students will grade them right in front of me. I don't even collect them. They can see, they can do that assessment themselves. Yes, I know this, or no, I don't know it. Kolejny sposób, może troszkę bardziej przypominający już te znane nam kartkówki, to są właśnie takie troszkę dłuższe już testy, natomiast nie zawsze są one sprawdzane, natomiast nie zawsze wystawiam oceny. Czasami to się odbywa tak, że po prostu jeszcze na zajęciach omawiamy sobie taki test, sprawdzamy, uczniowie sami się nawzajem oceniają i też dzięki temu wiedzą, że na przykład wydawało im się, że na pytanie A na pewno znają odpowiedź na 100%, a po takim sprawdzeniu okazuje się, że jednak nie, że jednak coś jeszcze wymaga z ich strony dalszej pracy. I actually gave this non-graded pop quiz about a month ago, and this question right here, when I gave the answer, most students like, oh, I got it wrong, and then we can talk about it right away and address why they got it wrong. This one right here was, this question number 2 was
missed a lot by the students. A zatem to jest przykład akurat takiej kartkówki, którą rozdałem uczniom jakiś miesiąc temu. Tutaj szczególnie to drugie pytanie okazało się dla nich dość problematyczne. I natychmiast to jest kartkówka także, która nie została przeze mnie oceniona, więc nie wpisywałem do dziennika żadnych ocen uczniom. Natomiast kiedy sprawdzaliśmy tę kartkówkę na lekcji, wielu uczniów powiedział: o nie, to mi się nie udało, tego nie wiedziałem. Ale natychmiast mogliśmy wspólnie omówić wynik i w ten sposób uczniowie też zyskiwali natychmiast. And then when I ask a very similar question, same concept, on the actual test, the amount of students get it right goes up dramatically because they recognize, oh, hey, I was wrong. Why was I wrong? And they can start thinking for future references, or future examples of that question, they won't get it wrong. I to się doskonale sprawdziło, bo potem na prawdziwym sprawdzianie umieściłem podobne pytania, nie dokładnie słowo w słowo to pytanie, natomiast chodziło o to samo zagadnienie, tę samą koncepcję i zaobserwowałem ogromną poprawę, więc wielu uczniów udzieliło poprawnej odpowiedzi po prostu dzięki temu, że natychmiast wyłapaliśmy problem i natychmiast go wspólnie omówiliśmy. Która jest prawdą? Słucham? What is the right answer? The answer is either. Okay? It's the same. They always pick the bone. A uczniowie zawsze wybierają być A. Bardzo wielu uczniów odpowiada o wadach. Obviously, I have a lab class, and I do lots of labs, and a lot of times how I incorporate labs are actually practicum quizzes, where you take concepts we learned in class and you apply it to real life. And if you can do that, you get a good grade. So it's testing your knowledge in an actual lab setting, taking things that we learn in class and applying it to real life. All too often in class, we just do it on paper, and we don't actually think of the real world context of these situations. Kolejna kwestia są zajęcia laboratoryjne, zajęcia praktyczne, które są dla mnie także bardzo ważne, ponieważ sprawdzamy w ten sposób wiedzę uczniów w warunkach praktycznych. Często pewne zagadnienia omawiamy sobie na zajęciach, na papierze, w sposób teoretyczny, a potem na przykład na sprawdzianie właśnie przenoszę to w wymiar praktyczny, więc uczniowie na przykład poproszeni są o przeprowadzenie jakiegoś doświadczenia i w ten sposób sprawdzamy, czy to, czego w teorii się nauczyli, potrafią zastosować w życiu codziennym w praktyce. This is an example of one of my favorite labs I do with my students. If they understand concepts in physics class, they do very well with this. It's taking ideas that we learn and applying it to real life. Here's a target. This target goes in the floor. They have a ramp, and I'll show you a picture in a second. They have a ramp, and they need to predict where this ball should land. If it lands here, that's their grade. If it lands here, that's their grade. A zatem to jest tarcza, którą wykorzystuję podczas takich zajęć laboratoryjnych. Jak to wygląda? Taka tarcza jest wydrukowana, kładziemy ją sobie na podłodze. Uczniowie dostają też takie tulejki czy takie rampy i piłeczkę. Zadanie polega na tym, że uczniowie muszą przewidzieć, gdzie ta piłeczka spadnie i w tym miejscu ułożyć wyłożyć tę właśnie tarczę. I w zależności od tego, gdzie ta piłeczka spadnie, czy kulka spadnie, taką cenę dostają. To są amerykański system ocen, czyli A odpowiada 5, czy 6, B to jest 4 i tak dalej, C to jest 3 i tak dalej, i tak dalej. I taka właśnie jest ocena, gdzie spadnie kulka poświadczenia. Zaraz zobaczymy zdjęcie. So this is my students actually doing it. So ramp, the ball, there's the target. They have one chance to get it right. Tak to właśnie wygląda. Widzimy kulkę, która zaraz się stoczy na ziemię, widzimy tarczę i uczniowie mają tylko jedną szansę na przeprowadzenie tego doświadczenia. So this is how I test them on this concept. I know right away if the students understand the actual concept right now because there's nothing to grade. All I do is look and see where the ball hits. If I know that most of my students are having the ball land here, I know right away that my students are mastering their concept. If they're hitting over here, I probably have to go back and address something else. Most of the time, my students always get an A or a B. Most of the time they are right around here. Tak to właśnie wygląda. Praktycznie natychmiast mogę sprawdzić, czy moi uczniowie rozumieją daną koncepcję i muszę się przyznać, że najczęściej się to dość pozytywnie udaje wykonać moim uczniom to doświadczenie. Bardzo często właśnie ta kulka spada w okolicy oceny A, czyli tej najwyższej oceny, którą mogę uczyć. So that's their test. There's no other questions. There's no other pen and paper stuff.
It's that right there. Więc tak po prostu wygląda sprawdzian, czy klasówka. Nie ma żadnych pytań na papierze, nic więcej, po prostu kulka, tarcza i wszystko. A jak często są takie zajęcia laboratoryjne i gdzie one są w prezencie? Czy są dodatkowe jakieś pomieszczenia, jakieś warsztaty, jakieś laboratorium wyposażone? How often is it, and do you have any special facilities like a special lab for anything? My classroom is my lab, so I don't go to a special room. So I can do labs as much as I want. At least one lab a week, sometimes 2 or even 3 labs a week. W zasadzie, jeżeli chodzi o częstotliwość, to jest takie jedne zajęcie laboratoryjne do 3 zajęć w tygodniu. Natomiast w moim laboratorium jest po prostu moja sala lekcyjna, moja klasa. Tam właśnie przeprowadzamy wszystkie tego rodzaju doświadczenia. Another example of lab practicums that I do for real world examples is we go to an amusement park with roller coasters. And their final project for the end of the year is to take every concept from day 1 to the last day and apply it to amusement parks. And they go to an amusement park and they have their calculators and they are doing the physics of a bunch of the rides there at the amusement park. Inny praktyczny przykład to jest przeprowadzanie takiego rocznego projektu, a więc uczniowie mają zadanie, żeby na koniec roku przygotować taki bardziej przekrojowy projekt. I tutaj bardzo często zabieram uczniów do parku rozrywki, do wesołego miasteczka powiedzmy. I tam właśnie w wesołym miasteczku mają za zadanie zastosować wiedzę zdobytą podczas zajęć fizyki do tych konkretnych atrakcji, powiedzmy kolejki górskiej czy innych przejażdżek, które są dostępne w takim właśnie wesołym miasteczku. One of the newest things that I found for getting quick results on students, getting the data from students of what they know and they don't know, is an actual smartphone app that the kids use on their smartphones. And instead of doing things on pen and paper, which I still do because I think it's important to do pen and paper, they can answer questions on their smartphone right in front of me. And on my screen, it gives me an instant readout of what the students actually do or do know versus don't know. I've used it as quizzes before, but most of the time it just gives me that instant feedback of what I know the students know or don't know. Kolejnym bardzo szybkim sposobem na sprawdzenie tej bieżącej wiedzy uczniów jest wykorzystanie telefonów komórkowych, konkretnie smartfonów. Wykorzystujemy do tego taką nowoczesną aplikację. W ten sposób właśnie tam szybko zadajemy uczniom pytania, czy uczniowie odpowiadają na pytania w tej aplikacji właśnie przy mnie i w ten sposób też te wyniki są potem przekazywane na mój ekran, który mam w klasie i w ten sposób bardzo szybko mam dostęp do danych, jeżeli chodzi o to, czego nauczyli się moi uczniowie. This is an example of what the screen looks like that the students see. So this is what the students would actually see. This is the question I gave my students. They have 4 choices and they then submit the answer. Now, it's not in Polish, but it's all teacher created. So I typed all of this myself. So you can type it into any language you want. The student platform is friendly for any language. The teacher platform, it's very, very simple. I can show you a screenshot of that as well. To navigate around. It's nothing complicated at all. My students like using this. I'm sure that students love their cell phones. They don't want to put them down. This allows them to use it in class for an educational purpose. Zatem tu widzimy, jak wygląda takie pytanie. To jest właśnie zrzut ekranu z tej aplikacji. To nie zostało przetłumaczone na język angielski, natomiast wszystko to przygotowuje nauczyciel. Ja sam pisałem to pytanie, udostępniłem je różnie, widzimy, że uczniowie mają 1 z 4 odpowiedzi do wyboru, potem przesyłają mi odpowiedź. To jest platforma bardzo przyjazna, nauczycielowi łatwo jest, w zasadzie może wpisać takie pytanie w dowolnym języku. Bardzo łatwa w obsłudze zarówno dla nauczyciela, jak i dla ucznia, a pamiętajmy, że uczniowie uwielbiają swoje telefony komórkowe, więc bardzo atrakcyjna forma także dla nich z tego względu. To jest platforma powszechnie dostępna? Is this platform generally accessible in the United States? Yes. Or? And here, I downloaded it today. A tutaj, tak, właśnie dzisiaj w ogóle tutaj w Polsce ją też pobrałem bez problemu. And then they hit submit the answer, and if they're wrong, it'll give them an instant feedback of, hey, this is why you were wrong. So it's really nice to give them individual instant feedback. A więc uczniowie przekazują za pośrednictwem tej aplikacji odpowiedź i też mam okazję natychmiast udzielić im informacji zwrotnej. To pytanie, ta odpowiedź była zła, musimy odpowiedzieć też bezpośrednio
dlaczego była ona błędna. And then I can get instant results, so I know how many questions I got right. Red means wrong again. Green means they got it correct. And I know which questions the students are getting right to address those misconceptions, to really use all this data collectively to really help the students out. This one, I didn't count for a grade, hence I let them make their own names up. But if I wanted to use this for an actual quiz grade, I would have them put their real names in there. My quiz is graded right away. It's less work for me. Yes, I do have to actually take the time and make the questions, but after that, it's easy. Tutaj widzimy podsumowanie takiego szybkiego sprawdzianu. Widzimy, że natychmiast mamy dostępne wszystkie wyniki. Na zielono mamy zaznaczone odpowiedzi prawidłowo, na czerwono odpowiedzi błędne. Natychmiast widzimy, jakie są wyniki, jakie są postępy. Tutaj w tym przypadku akurat to było pytanie, które nie było przeze mnie oceniane, a więc pozwoliłem uczniom wymyślić sobie swoje własne pseudonimy. Natomiast jest też możliwość oczywiście wykorzystania tego w pracach na ocenę i wtedy proszę uczniów o podanie prawdziwego imienia i nazwiska. Once again, I do the post-test to see what the students get. Here's where the problem lies. The state of Ohio uses these tests, the pre-test and the post-test, the one at the beginning of the year, the one at the end of the year, to evaluate us. So they use that as a tool to figure out if I'm an effective teacher or not an effective teacher. Teraz przejdziemy do sprawdzianu końcowego, czyli tego drugiego testu, który przeprowadzamy wśród uczniów. Tutaj bardzo ważne jest, aby podkreślić, że wyniki, które uzyskują nasi uczniowie na tym egzaminie, są wykorzystywane przez stan Ohio, przez władze stanowe do oceny naszej pracy jako nauczycieli. Więc na tej podstawie decydują, czy naszą pracę wypełniamy odpowiednio, czy jesteśmy skuteczni, czy też nie. Unfortunately, what this causes is the teaching to the test. I know what's on the test, and so I'm going to make sure I teach to the test. That's one of the problems we have. Not in Ohio, in Washington, D.C., there was prevalent cheating because this is how each teacher is evaluated. If their students meet the criteria, then that teacher has a very good evaluation. If that teacher does not meet that, or those students don't meet the criteria for growth, then it's possible that in DC, not in Ohio, that those teachers would lose their jobs. A zatem tutaj niestety to rodzi pewien problem, ponieważ tak jak mówiłem, te wyniki są wykorzystywane przez władze stanowe do oceny nauczycieli, co może niestety prowadzić do przypadków, powiedzmy, oszustwa, ponieważ nauczyciel wie, jakie pytania są na teście i uczy uczniów właśnie pod te pytania, tak aby uzyskać jak najlepszy wynik. I oczywiście na przykład w Waszyngtonie, w stolicy, dochodziło do takich właśnie sytuacji oszustwa po prostu podczas nauczania. No i może to oczywiście prowadzić, na przykład jeżeli nauczyciel nie spełni tych wymagań, jeżeli uczniowie nie osiągają zakładanych postępów, no to niestety nauczyciel może nawet stracić pracę. So how this helps me, as I've kind of said over and over and over again, is I know right away how my students are doing, what they know, what they don't know. I know that if they aren't understanding something, I can change my lesson the next day to make sure they do understand it. If I see low success rates, I can go back and adjust my schedule or my lessons. Jakie są pozytywy, jakie są zalety tego sposobu? Przede wszystkim dzięki tym metodom, które stosuję, mogę natychmiast dowiedzieć się, co rozumieją moi uczniowie. Mogę poszczególne lekcje dopasować do potrzeb uczniów, więc na przykład kiedy widzę na takiej wyjściówce, że coś nie gra, lekcje następnego dnia mogę odpowiednio dopasować. No i oczywiście zawsze wiedzą, do czego ewentualnie po jakimś czasie należy wrócić, co dodatkowo jeszcze wytłumaczyć. As I mentioned before, how I adjust, when one test we see low scores on one teacher's students versus another teacher's students, we can talk together and figure out, hey, what did you do differently to help us improve? And like I said before, once we realized we had low test scores, we didn't move on. We made sure that concept was mastered before we decided to move on to the next actual unit. Teraz jeszcze warto podkreślić, że jeżeli widzimy w wynikach, że jeden nauczyciel osiąga lepsze wyniki, drugi gorsze, nauczyciele mogą się porozumieć, mogą w jakiś sposób wspólnie opracować metody pracy, tak abyśmy osiągali wszyscy lepsze wyniki. No i oczywiście też możemy dokładnie wiem, do czego wrócić, ewentualnie w jaki sposób wytłumaczyć pewne rzeczy dodatkowe. I know at any point in time how my students are doing. I know if they're doing really good or if they're doing really poor.
these are my favorite things. When I first started looking at all this data, I'm like, this is a lot of stuff. This is a lot of my personal time outside of school to create these materials. But the nice thing is that all the physics teachers, the three of us, all work together. We collaborate on everything. It's nice to divide and conquer. Hey, I'll do this test, you do this test, I'll do these questions, you do these questions. We're sharing the workload to make it easier on all of us. So it does involve some more stuff, but in the long run, we're all dividing up and doing the work equally. A zatem, tak jak powiedziałem, co mnie się podoba, jeżeli chodzi o ten sposób testowy, na bieżąco wiem, jakie postępy czynią moi uczniowie. I kiedy po raz pierwszy zaczęłam się zastanawiać, w jaki sposób w ogóle pracować z tymi danymi, no to dotarło do mnie, że to jest olbrzymia ilość danych. W zasadzie nie wiedziałem tak naprawdę, co z tym wszystkim zrobić. Natomiast oczywiście tutaj ważne jest, żeby podkreślić, że przy tym współpracuje 3 nauczycieli, czy 3 nauczycieli. Oczywiście te pytania, te testy przygotowujemy w naszym własnym czasie. Natomiast pamiętajmy, że jest nas 3, a zatem każdy zrobi coś, dzielimy się pracą po prostu porówno i oczywiście to jest większy nakład pracy, natomiast nie jest to nakład pracy wymagany od tylko jednej osoby. Drawbacks, yes, it takes time. It's out of the classroom, giving these kids these tests. But the advantage is then I can actually use my time more wisely because I know what they know and what they don't know. We're required to do this. It's a state law. We have to do it, and we don't get compensated for it. So it has to be at our own time. But once again, dividing and conquering, it lightens the load a little bit. Oczywiście są też wady. Na pewno tracimy trochę czasu na zajęciach, musimy poświęcić na właśnie częstsze sprawdzanie postępów. Natomiast także dzięki temu wykorzystujemy mądrzej ten czas, który mamy, bo wiemy dokładnie, na czym musimy się bardziej skupić. No i inną wadą jest jeszcze też to, że jest to test, czy są to sprawdziany, które są wymagane przez władze stanowe i także te spotkania nauczycieli są wymagane. Nie otrzymujemy za to wynagrodzenia, natomiast tak jak mówiłem już, współpracujemy zawsze bardzo czynnie i dzięki temu ta praca po prostu dzieli się na 3 osoby, jest jej mniej. Another issue is we're already losing a lot of time for students taking standardized tests. 14 to 15-year-olds, that class, they've already taken 8 2-hour standardized tests. After Easter, they're going to do 8 more standardized tests, and then 4 more. So the 14 to 15-year-olds, by the time they're in the school year, they will take in 20 standardized tests that are 2 hours each, which is... Jeszcze 4, a zatem do końca roku szkolnego te dzieci będą musiały napisać 20 takich właśnie standardowych testów. With any test, there's obviously problems with low sample data. We're trying to show this growth of 30%. 70% of students have 30% growth, and without making a gigantic test, that means some categories have a few fewer number of questions on there, which low sample data can lead to issues. Niestety kolejny problem to jest mała wielkość próbki danych, ponieważ oczywiście liczba pytań jest ograniczona, pytania są siłą rzeczy skoncentrowane na pewnych zagadnieniach, z innych zagadnień tych pytań jest troszkę mniej, to też może prowadzić do właśnie problemów, jeżeli chodzi o próbkę danych, którą dysponujemy. And finally, just being able to see student growth is the most rewarding part of my job. Knowing that what I'm doing is affecting these students in a positive way. Not necessarily seeing those A's on the report card, but seeing that, hey, they are actually growing. Like I said, it does take a lot of time, but it becomes easier with years. Next year, we're only going to change 5 questions, so we don't have to do a whole new test. We're just going to rework it just a little bit, saving a lot of time. Like I said, it decreases the workload because we're all sharing everything together. The key is just seeing growth and adjusting, or sometimes not seeing growth and adjusting as well. To, co dla mnie jest najpiękniejsze w tym systemie, to to, że ja naprawdę widzę postępy moich uczniów, to na tych postępach właśnie się skupiam. Niekoniecznie zależy mi na tym, żeby na świadectwach były same 5 i same 6. Ja chcę widzieć, że ci uczniowie się uczą, że pracują i że to, co ja robię, także przynosi efekty. Naturalnie, to wszystko wymaga czasu. My musimy te sprawdziany przygotować, wymyślić pytania. Natomiast z czasem oczywiście staje się to coraz prostsze, ponieważ mamy materiały z poprzednich lat. Tak jak na przykład w tym roku zmienimy tylko 5 pytań, więc oczywiście
mniej pracy nas czeka. Natomiast raz jeszcze podkreślam, że to, co jest dla mnie najważniejsze, to jest właśnie to, żeby widzieć postępy. Jeżeli je widzimy, cieszyć się z nich, natomiast jeżeli tych postępów nie ma, to abyśmy potrafili odpowiednio się dostosować i w ten sposób osiągnąć większe sukcesy i postępy naszych uczniów. So final thought is, we're required to do this. It's a state thing, but I've been doing it before we were required to. Just seeing that actual growth is what I enjoy seeing the most. I na zakończenie powiem jeszcze tylko tyle, że to jest coś, co jest od nas wymagane, więc władze stanowe narzucają nam ten obowiązek, natomiast ja zajmowałam się tym jeszcze zanim ten obowiązek został wprowadzony, to po prostu cieszy mnie, kiedy widzę, że moi uczniowie robią postępy w nauce. Questions? Są? Założenie znaleźć aplikację, co jest dla studenta i dla nauczyciela. Jak to działać? One są zależne? The gentleman that finds it on the application, you can see that there are two versions, one for the student and one for the teacher. Can you talk a little bit about how it works? Można je pobrać za darmo? So there are, You can download them for free. yeah, they're free apps. There are two versions. There is the teacher version, the Socratic teacher, and there's the Socratic student. The Socratic teacher is what I actually use to administer tests, to create the tests, and to see how students are actually doing. The students will download the, sorry, 1 second. The actual teacher, student app, excuse me, and then what they can do is you have a room number, and so I can actually join the room as a student, and as a teacher I can go ahead and let's just do that one. Może w międzyczasie. Tak, są dwie wersje tej aplikacji. Jest wersja dla nauczyciela, jest wersja dla ucznia. Jako nauczyciel ja mam dostęp do tej aplikacji, w której mogę tworzyć testy, wpisywać pytania, wreszcie obejrzeć potem na końcu rezultaty. Natomiast jeżeli chodzi o uczniów, to oni pobierają aplikację dla ucznia i kiedy już ją pobierą, mogą zalogować się do tak zwanego pokoju, czy grupy. So this is what the students would see. I tak właśnie wygląda to, co zobaczą po Real. zalogowaniu się do tej grupy. Easy to get to. All I do is put in my room number that I've established as a teacher. Ja po prostu podaję numer grupy, oni korzystając z tego numeru logują się na And I wrote all this. This is all my text. So you can do it in Polish if you need to. And then as a teacher, this is what I would see. So this is the actual teacher's app. A tutaj na tablecie widzimy, jak to wygląda z punktu widzenia, z perspektywy nauczyciela. To jest ten interfejs, z którego korzysta nauczyciel. I te pytania można pisać w dowolnym języku, także po polsku. And I can submit an answer, and I know right away that I got it wrong. Don't tell my students I got my question wrong. But I know right away that I did it wrong. I kiedy uczeń odpowie na pytanie, tak jak to ja tu w tej chwili uczyniłem, na tym tablecie, gdzie widzimy interfejs nauczyciela, natychmiast pojawia się błędna odpowiedź. Poproszę nie zdradzać moim uczniom, że błędnie odpowiedziałem na własne. And since I did get it wrong, it goes ahead and I typed in a response that says, hey, you got this wrong, and let's talk about why you got it wrong. So they know right away that they got it wrong, and I know right away that they got it wrong. If I had all 24 of my students doing this within a minute, I know that they got question one right or question one wrong. Within 5 minutes that it takes them to do the actual quiz, I know exactly how well my students did. I ponownie, natychmiast widzę jaka jest odpowiedź, natychmiast mam dostęp do tego, jakie wyniki zdobyli, czy uzyskali moi uczniowie. W ciągu minuty jestem w stanie powiedzieć, aha, dobrze, w takim razie 90% moich uczniów, czy 100% moich uczniów nie było tej błędnej odpowiedzi. Zastanówmy się, w jaki sposób to poprawić i jak sprawić, abyście lepiej zrozumieli dane zagadnienie. So I just took old quizzes, copied and pasted right into there. That quiz took me all of 4 or 5 minutes to actually create. Po prostu wykorzystałem te kartkówki czy pytania, które już miałem wcześniej przygotowane, wpisałem sobie do aplikacji, 4-5 minut miałem gotowe, sprawdziłem, czy te szybciutkie kartkówki właśnie w bardzo prosty sposób i natychmiast mam dostęp do wyników.
And if I have a student who doesn't have a smartphone with them, or their battery is dead because they're so busy texting, then it actually comes up on the board, or I can give them a paper copy of the quiz for those students who don't have access to that smartphone that day. No i oczywiście może być też problem, że jakiś uczeń nie przyniósł ze sobą telefonu komórkowego na zajęcia, albo na przykład skończyła mu się bateria, bo przez całą przerwę wysyłał SMS-y do kolegów. W takim przypadku wiem o tym, mam o tym informację w aplikacji i mogę dać takiemu uczniowi na przykład wersję papierową. To samo pytanie, także może wziąć udział w sprawdzeniu. Any more questions on anything that I've talked about today? Są jeszcze jakieś pytania ogólnie dotyczące czegokolwiek, co Państwa zainteresowały podczas tej prezentacji? I hope you guys found it useful, informative, and take something back with you. I really appreciate coming. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać dla Państwa interesujące informacje i mam nadzieję, że będziecie Państwo mieli o czym myśleć po powrocie do domu. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.